Witam. W tym filmie chciałem Wam pokazać i omówić tutaj konfigurację i wgrywanie softu do modułów serii 8266. Tutaj Wam przedstawiam trzy takie podstawowe moduły, których ja używam. Generalnie ich jest troszeczkę więcej, to jest w zależności od i do czego chcemy ten moduł użyć. Oczywiście zacznijmy od tego pierwszego. To jest moduł ESP01. Jest to najmniejszy moduł, jest on naprawdę mały, z jednym portem GPIO na sterowanie. Idealnie się tutaj nadaje do przełącznika z przekaźnikiem tutaj do 10 A na 220 V do różnego rodzaju sobie projektów typu załączania światła, no i innych rzeczy, które byśmy chcieli sobie tutaj sterować zdalnie. Tak to wygląda. Następnym tutaj modułem jest, który najbardziej popularnym jest oczywiście i ja częściej po prostu wiele projektów już na nim zrobiłem. Jest naprawdę dobry i polecam, także on dużo potrafi, później go troszeczkę bardziej omówię. Tutaj specyfikacje oczywiście do każdego modułu tutaj będę podawał. Następnym modułem to jest moduł 12E. Jest to moduł taki sam jak poprzedni, tylko po prostu on ma już więcej tutaj pinów, jak widać GPIO jest bardziej rozbudowany. Jeżeli chcemy po prostu używać jednego pinu i podłączyć więcej urządzeń, także do tego się w zupełności nadaje. Każdy z tych modułów, przynajmniej te dwa, możemy podłączyć bezpośrednio tutaj przez USB, przez mikro USB i za pomocą tego możemy sobie po prostu podłączyć do komputera i grać tutaj system. Systemów jest dużo, możemy tutaj brać, ja ogólnie bazuję na systemie ESP Easy, ale możemy sobie brać także inne. Później omówię co i jak. Dobra, to tyle na temat generalnie jak to wygląda. Dobra, nie będę tutaj dużo tłumaczył, po prostu podłączamy tutaj kabel mikro USB tutaj do modułu i będziemy przystępować do wgrzewania softu i konfiguracji. Ok, moduł już mamy podłączony do komputera. Teraz przystępujemy do ściągnięcia najnowszej wersji ESP Easy, żeby wgrać tutaj soft na ten moduł ESP8266. Teraz Wam pokażę, skąd to ściągać, jak to zrobić. Po kolei będziemy tą operację rozpoczynać. Także lecimy. Wpisujemy ESP Easy. Wchodzimy w tą stronkę. Klikamy sobie na ten link. To jest najnowszy software. Przechodzimy na dół i ściągamy sobie ESP Easy Mega. Dobra, ja już sobie ten soft ściągnąłem. Przechodzimy do wypakowania go tutaj. Dobra, na początku chciałem Wam tutaj powiedzieć, że mamy dwa sposoby. Jeden prostszy, drugi taki trochę bardziej dla zaawansowanych użytkowników. Pokażę Wam obydwa sposoby, może któryś Wam po prostu przypadnie do gustu. Zacznijmy od tego prostego. Wchodzimy tutaj na ESP Easy Flasher, Exe, klikamy. Odpali nam się programik. Tu nam skanuje port, gdzie powinniśmy mieć podłączony nasz moduł. W tej chwili go nie znalazłem, nie mam go podłączonego. Zaraz go podłączę. Dobra, ja już port podłączyłem. Powinienem się tutaj pokazać po odświeżeniu. Jak widzicie, od razu to odkryło nam. Mam podłączony tutaj moduł pod port numer 4. Także przystępujemy dalej do wgrywania. Następnym etapem jest wybieranie softu. Tu jak widzicie mamy trochę tego. Zaczniemy tak od początku. Tutaj mamy wszystkie softy, które możemy sobie wgrać na ten moduł. Jak widzicie, mamy soft Shelly. Możemy sobie wybrać soft Shelly, jeżeli ktoś potrzebuje. Mamy też Sonofa, jak widzicie. Mamy też jeszcze inne tutaj, które po prostu są do naszej potrzeby. W tym przypadku co my chcemy zrobić, tutaj mamy soft normalny, czyli bez żadnych tutaj dodatkowych opcji. Nam potrzeba świeży soft, który po prostu będziemy mieli tutaj wgrany na tym module. Wybieramy sobie normal z 4-megową pamięcią flash, czyli ten co tu pokazuję. Bo taki moduł akurat ma taką pamięć ESP8266. Ale zanim przystąpimy do
używania tego softu wybieramy sobie, ja przynajmniej tak robię, blank, czyli pusty soft, który po prostu wyczyści wszystkie dane z danego modułu. I to teraz wybieram ten blank. Tu praktycznie nic nie robimy. Jak już wybraliśmy tutaj czysty sofcik, czyli go wyczyścić całego, przyciskamy tutaj przycisk flash, ASP i cała operacja się nam powinna rozpocząć. Dobra, jak widzimy, proces wgrywania gołego softu się zakończył. Możemy teraz wybrać sobie nasz tutaj soft, który będzie finalnie zainstalowany, czyli AirSpace Mega Normal z 4 MB pamięcią. I rozpoczynamy wgrywanie softu. Jak widzicie, proces się zakończył z powodzeniem. Możemy sobie zamknąć programik. Pokażę Wam teraz drugi sposób, który ja przeważnie używam. Jest troszeczkę, może nie trudniejszy, ale widać, co się dzieje na karcie, jakie przykładowo błędy mogą wyskakiwać, z jakiej przyczyny. Także pokażę Wam, jak ja to robię. W pierwszej kolejności będę używał tutaj tego programiku. Akurat zanim przejdę, wejdziecie na ten programik. Widzicie, widać tylko połączenie, gdzie moduł dostępny, którego moduł został podłączony. Ale mamy tutaj tą zakładkę z softu mamy pustą. I co trzeba zrobić w tym przypadku? Trzeba po prostu tutaj z folderu bin sobie skopiować ten sofcik, który będziemy potrzebować, czyli normal z 4 MB pamięcią. Jest on tutaj. Kopiujemy go i wklejamy sobie tutaj do głównego folderu. Otwieramy ponownie tutaj ten programik. Jak widzicie, ukazał nam się ten sofcik, który żeśmy sobie wybrali. To jest ten tutaj umieszczony. Dobra, teraz przystąpimy do wklejania tego softu. I jak widzicie, mamy tutaj wszystkie dane na temat tej karty i po kolei co się dzieje, jaki jest postęp wgrywania. Jak widzicie, proces cały się zakończył. Wciskamy OK. Dobra, po operacji wgrania tutaj softu musimy ją zrestartować. Robimy to po prostu wyciągając USB z portu i ponownie wsadzenie. Jak widzicie, mamy ten moduł, klikamy na niego, łączymy się. Widzicie, moduł się połączył. Teraz przystępujemy do wejścia do jego ustawień. Ok, jak już podłączyliśmy tutaj nasz moduł do sieci, musimy teraz znaleźć adres IP, jaki przydzielił nam router temu modułowi. Są dwa sposoby, żeby znaleźć ten adres IP. Jednym sposobem jest po prostu wejście do routera swojego i znalezienie ostatniego urządzenia, jakie się połączył z nim. Drugim, prostszym sposobem jest po prostu ściągnięcie sobie takiego programiku. Ja używam takich celów. To się nazywa taki programik, który tutaj widzicie, Wireless Network Watcher. On jest fajny, bo po prostu szukuje wszystkie urządzenia bardzo szybko i bardzo szybko można tutaj zdiagnozować, które urządzenie i jakie IP po prostu ma. No w tej chwili właśnie to odpalę. Oczywiście linka tutaj zostawię pod filmem, każdy może sobie go ściągnąć i skanujemy tutaj naszą sieć. Jak widzicie, znalazł się nam tutaj nasz moduł, on jest zawsze pod taką nazwą i ma adres 10.1.1.2.2.7. Także widzicie, także nasza malinka się tutaj znalazła przy okazji. Dobra, przechodzimy tutaj do przeglądarki teraz. Dobra, jak już znamy IP naszego modułu, teraz możemy się bezpośrednio połączyć tutaj przez te IP, wpisując te IP w przeglądarkę. Ja już to mam wpisane, przeglądarka mi tutaj wykryła to 10.1.1.2.2.7. Klikamy, oczywiście łączymy się
i połączyliśmy je tutaj z tym modułem, aby go tutaj też móc skonfigurować. W zasadzie tutaj nic nie robimy, poza tym, że musimy go połączyć tutaj do maliny. Wchodzimy do Controllers. Ja już to wpisałem, ale otworzymy jeszcze raz, pokażę Wam, jak się robi. Wybieramy tutaj z tej zakładki domoticz HTTP. Klikamy z adresu, wpisujemy adres naszej maliny i port, przy którym się malina łączy, czyli 8080, adres 10.1.0.90. Tu wpisujemy poniżej, tutaj nic już nie zmieniamy. Tu poniżej wpisujemy user, czyli PI, hasło PI i zaznaczamy enable, czyli żeby była gotowa. I zatwierdzamy. Zamykamy i mamy tutaj, powinniśmy już tutaj się połączyć bezpośrednio z maliną. Malina powinna już po prostu go widzieć. Następną zagadką jest hardware. Tu praktycznie nic nie zmieniamy. Zostawiamy tak jak jest. Devices, oczywiście tutaj dokładamy jakieś czujniki. Tu mamy zakładkę. Otwieramy ją. Tu sobie wybieramy spośród tutaj wielu czujników. Czujnik, typ czujnika, jaki nas interesuje. Mam nadzieję, że się filmik podobał. W następnych odcinkach już będzie konkretnie o czujnikach. Także zapraszam do oglądania i pozdrawiam. Cześć!